Witam. 1 listopad 2024 rok. Nów. Czy najważniejszy? Trudno powiedzieć, ale bardzo znaczący. Otwierający zupełnie nowy czas. W dodatku dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych. Idziemy na groby i spotykamy się z przeszłością. Przeszłością, która jest dla nas tak szalenie ważna w każdym momencie naszego życia. Skorpion jest tą przeszłością i tą psychologią i tą analizą. Ten lunarny skorpion, ten, gdzie Słońce spotyka się z Księżycem właśnie, jest teraz. To godzina 13:47. Pokazuje nam siłę, jaka jest w tym znaku. Ten znak jest wyjątkowo precyzyjny. Tym znakiem rządzi Pluton, czyli planeta, która reformuje nasze życie. Ta transformacja odbywa się w sposób nieodgadniony. Nie umiemy odpowiedzieć, w jaki sposób. Dlaczego? Dlatego, że po prostu takie jest nasze życie. Tak ułożone. W tym momencie powinniśmy się zastanowić nad tym wszystkim, co robimy. Zrobić rachunek sumienia i przejrzeć wszystkie nasze negatywne sprawy, ale i także te pozytywne. Sprawdzić, czy w tych pozytywnych nie ma czegoś, co nas hamuje, a w te negatywne zmienić na pozytywne. To Skorpion właśnie potrafi lub też odrzucić. To jest bardzo ważne ze względu na to, że właśnie kosmogram tak wygląda, a nie inaczej. Nasza koniunkcja Słońca z Księżycem znajduje się w Dodosamsie Wodnika, a więc przyjaciela wszystkich i jednocześnie reformatora. A właściwie można by powiedzieć rewolucjonisty. Dlatego też ten czas będzie wyjątkowo interesujący i ten miesiąc. Właśnie się zakończył czas wagi. Tej ślepej wagi, która ma opaskę na oczach, z której nie możemy się dowiedzieć, czy i jak wygląda prawda. Czy ona jest, czy jej nie ma. Dlatego też do tej pory milczeliśmy. Ale w tej chwili, kiedy jest Skorpion, kiedy możemy podnieść głowę do góry i udowodnić sobie, że jesteśmy bohaterami. Że jesteśmy bohaterami sami dla siebie. Bo to jest najważniejsze, żeby pojąć jedną rzecz. Że to my sami sobie kreujemy to swoje życie. To nie jest tak, że ktoś nam ustawia. To my idziemy tą ścieżką zwycięstwa. Tą ścieżką chwały. Tą najważniejszą historią, jaka jest. To właśnie dzisiaj Wszystkich Świętych, a jutro właśnie od zachodu słońca, zaduszki. Najwspanialszy moment, kiedy cała historia nasza otwiera się przed nami. To duchy przodków, którzy stoją na straży przede wszystkim naszej duchowości, naszej moralności, naszej świadomości. I możemy tak wymieniać bez końca. To jest właśnie ten czas. Ten jutrzejszy dzień stanowi dla wszystkich nas bardzo istotną historię. Ta historia właśnie się rozpocznie. Mamy na to jeszcze kilka dni. Pamiętajmy o tym, że Skorpion się musi umocnić. Teraz jest w Wodniku, za chwilę się znajdzie w Rybach i rozpocznie swoją kampanię
właśnie w baranie. To jest bardzo istotne w tej naszej drodze. Te fragmenty 2,5-dniowe, które będą nam wskazywać nie tyle drogę, co zmuszać nas do pewnego zachowania i pewnej odpowiedzialności. Bo psychologia tutaj w tym okresie króluje. Psychologia społeczna, czy też indywidualna nasza. Dlatego, że już jesteśmy po żniwach, już jesteśmy po zbiorach, już jesteśmy i w tej chwili dla nas, jeżeli mamy rok, rozpoczynamy od wagi, to teraz jest skorpion, czyli można by potraktować, że waga jest baranem, a skorpion jest bykiem. I tutaj musimy się zastanowić, co będziemy robić, jak będziemy wykonywać nasze zadania. Przede wszystkim te, które należą do naszego ego, do naszej postaci, do naszego zbudowania, naszej duchowej strefy i nie tylko. Tej fizycznej też, tej duchowej, fizycznej, ale najważniejsza rzecz to moralność. Powrót do tego wszystkiego, co niesie za nami przeszłość. Nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie ma takiej możliwości, żeby tak nie było. Dlatego, że mamy to w genach. Daje nam to, każdemu człowiekowi na tej ziemi, daje refleksję. Faktem, że jest to wydarzenie katolickie, chrześcijańskie. Wszyscy mamy swoje problemy. Inni mają kiedy indziej. Ale to nie jest istotne. Skorpion, ten lunarny, właśnie w tym momencie się rozpoczyna. I od tego idzie i emanuje ta energia Plutona i wszystkich planet, które są dookoła. Ale o nich będziemy głosić kiedy indziej. Nie ma sensu w tej chwili rozmawiać o tym. Mamy czas. Cały czas Skorpiona, przejdziemy nawet do Strzelca i dopiero wtedy rozpocznie się z następnym nowiem Strzelec. Bierzmy pod uwagę to, że Strzelec ma naprzeciwko Bliźnięta. Jeszcze nie czas na gadanie, jeszcze nie czas na jakieś filozoficzne rozważania. W tej chwili musimy rozegrać tą swoją sytuację, która jest w naszym mózgu i sercu, bo tu jest najwięcej do powiedzenia. To właśnie w nas buzuje cały hormonalny układ, który zastanawia się, jak ustawić się, bo Skorpion to hormony. To wszystkie hormony, które istnieją i cały świat, ten wodny, który uruchamia się w tej chwili i buduje przed nami tą przyszłość nowej świadomości. Więc nie róbmy błędów, ponieważ możemy stracić bardzo wiele. Podnieśmy sobie ciśnienie, jeżeli ktoś może, jeżeli nie, to niech obniży. To nie radzę kawy, radzę aronię. Po to, żeby dać sobie otuchę i nadzieję na lepsze jutro. A to jutro przyjdzie. Przyjdzie na 100%, dlatego że palą się świece. Duchy nas ostrzegają, a my po prostu żyjemy i cieszymy się tym życiem wspaniałym. I dlatego podziękujmy przede wszystkim sobie, bardzo egoistycznie, że istniejemy, że funkcjonujemy, że mamy radość z tego, że jesteśmy, że możemy mówić, że możemy myśleć indywidualnie. Każdy w swoim kierunku iść, marzyć, potęgować swoją myśl i dążyć do wyższego celu.
chociażby duchowego. Dlatego jest potrzebna medytacja, potrzebna jest kontemplacja, modlitwa. To też wchodzi w tą grę. I jeszcze jedna rzecz, zdrowa świadomość. Dlatego życzę każdemu, kto teraz jest, tego duchowego wsparcia i pomocy wszystkich świętych, aby stali za nami i w tą noc, która przyjdzie, zaduszkową, niech przyjdą myśli, które są pragnieniem, bo one przyjdą. To jest po prostu rzeczywistość. Na Wawelu, tam, w katedrze wawelskiej, przyjdzie cała świta z Wernychorą, królowie, Kościuszko i wszyscy, którzy są ważni dla tego kraju. I dlatego tam będzie odbywał się Sejm Wielki tej nocy. A my w nim duchowo będziemy walczyć. Tak jak powiedział jeden z żyjących, o tę Polskę. Tylko nie taką, jaką wymyślił, tylko taką, jaką wtedy walczyliśmy. O taką Polskę. Właśnie to Skorpion dał nam ją. I ten Pluton na polskim kosmogramie, który jest tak mocno usytuowany, daje nam tą siłę i tą odwagę istnieć i podnieść się jak Feniks z popiołów. I taka jest prawda. Niech nam Bóg pomoże. Do zobaczenia.